Witam, dzisiaj odcinek testowy, porównawczy. Mianowicie porównamy sobie dwie piły spalinowe, które są w moim posiadaniu. Mianowicie Midori, nie wiem czemu Japan, oraz Stihl 172, a więc w sumie chyba tylko jeden Stihl jest mniejszy od niego. Przy okazji jestem amatorem i użytkuję te piły amatorsko. Sceneria nie jest przypadkowa, ponieważ raz na 2-3 lata muszę pociąć troszkę drewna opałowego do kominka oraz mam wierzby, które muszę ogławiać i to co roku. I te dwie piły są wykorzystywane do tych zadań. Zrobimy tak, że ja najpierw przetnę ten pieniek. Obydwie są w ten sam sposób zimne. Takie same mają tempę, w sumie łańcuchy. Przetniemy ten kawałek, żebyście zobaczyli, jak to działa, a potem Wam opowiem troszeczkę, jakie jest moje zdanie na temat tych dwóch pił. Oczywiście należy pamiętać, zakładajcie taką maskę, ale ja jej akurat nie używam, ponieważ są problemy z założeniem słuchawek do niej, a na dłuższą metę słuchawki to bardzo ważna sprawa. Więc używam tandemu okulary i słuchawki. Oraz pamiętajcie jedną rzecz, wysokie buty, spodnie na buty, bo inaczej wszystkie wióry dostaną się Wam do skarpetek i do butów. Dobrze, zaczynamy od Stihla, odpalę go, przetnę kawałek, potem to samo będzie z Midori. Teraz to Midori. A więc dobrze, było widać, jak to działa. To teraz kilka słów o tych piłach. Jedna mała uwaga. Skończyłem teraz, może o tym wiecie, może nie. Ja się dowiedziałem po drugim łańcuchu zniszczonym. W każdym razie, po cięciu, jeżeli odkładacie piłę, należy zrobić taką rzecz. Zwolnić śrubę trzymającą tutaj. Po czym, w Stihlu jest to tutaj, poluzować łańcuch. Ma być taki luźny. Inaczej się Wam naciągnie i po jakimś czasie nie będzie w ogóle pasował do prowadnicy. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że zanim zaczniecie pracę, wykonujecie procedurę odwrotną. Czyli przykręcacie łańcuch, tak żeby nie było na nim luzów i blokujecie go śrubą. Inaczej nie próbujcie, bo po prostu porobicie sobie krzywdę. Teraz kilka słów. Tak jak mówiłem, jest to prawie najmniejsza piła Stihla. Kupiłem ją głównie, szczerze powiedziawszy, do ogławiania wierzb, ponieważ ta Midori okazała się docelowo po prostu za ciężka. Ta jest o wiele lżejsza, ale widać oczywiście od razu na pierwszy rzut oka bardzo dużą różnicę, jak chodzi o długość łańcucha. W sumie ta jest nawet mocniejsza. Co można o tym powiedzieć? Bardzo fajnie się jej używa.
naprawdę sprawdza się. Chodzenie po takich drzewach i wycinanie tam gałązek, a kto widział, to wie, że czasem trzeba po prostu sięgnąć do góry i tam jakąś gałązkę przeciąć w połowie. Tą ciężką piłą okazywało się niewykonalne, bo no niewykonalne. Jeżeli masz jedno drzewko, to spokojnie, ale jeżeli masz 5-6, no to już się ręce zabolą. W sztilu podoba mi się między innymi to, że tutaj wszystkie zbiorniczki są odkręcane śrubokrętem też, bo ręce po pewnym czasie są tłuste od oleju, idzie to bardzo fajnie zrobić, ale największą wadą jest ten mała prowadnica. No ale cóż, bardzo miło się ją uruchamia i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Dodatkowo, co należy powiedzieć w sumie o wszystkich maszynach Stila, zrobili chłopaki jedną ciekawą rzecz. Mianowicie wszystkie ich maszyny dwusuwy działają na identycznej mieszance. Tam jest 1:50, czyli wychodzi Wam 1/100 na 5 litrów. Akurat tak to jest. Wszystkie sztile, z tego co wiem, działają na tej mieszance. Dzięki temu nie musicie do każdego urządzenia mieć tych specjalnych baniaczków. Dobrze. Teraz nasz Chińczyk, a właściwie no Midori Japan, nie wiem dlaczego nazwali to Japan, chyba dlatego, że Chiny leżą koło Japonii. Jak widać, potwornie jest ubrudzona. W sumie żyga z niej ze wszystkiego, co tylko można. Cóż można powiedzieć? Dość mocna piła, długa prowadnica i tania. To jest chyba jej jedna zaleta. Trzeba pamiętać, że do zluzowania łańcucha jest tutaj ta śrubka. Ja tego nie wiedziałem i naprawdę kosztowało mnie to 2 łańcuchy. Widać było, że jest głośna, no i potwornie dymi, a to dlatego, że ona działa na absurdalnej mieszance w sumie 1:25. Czyli właściwie tyle, co do innych silników lejecie, żeby je dotrzeć, to tak ona tutaj wymaga do działania. Mam ją około 2 lat, zresztą tego sztila o rok krócej i zepsuł mi się szarpak. Musiałem wymieniać te korki, bo się pourywały. Jak widać, rewelacji nie ma. Pali potwornie dużo, o wiele więcej niż Stihl. Na dodatek jest strasznie wrażliwa na poziom paliwa. Szczerze powiedziawszy, po 10 minutach już zaczyna przerywać pracę, bo coś jej nie pasuje i trzeba dolać tutaj mieszankę, żeby w ogóle zadziałała. No, ale tak jak powiedziałem, inaczej, w cenie tej kupicie chyba ze 3T, więc decyzja należy do Was. Co ja mogę teraz powiedzieć? Ja używam w sumie tych 2 pił zamiennie. Łatwiej mi się pracuje sztilem i lepiej to wychodzi. Natomiast używam tych 2 w ten sposób, żeby po prostu sztila nie zamęczyć. Czyli zostawiam go, odpoczywam, a ja w tym momencie do pocięcia mam tą Midori. Ona się również oczywiście przydaje przy tego typu blokach, kiedy na przykład jest dość duży. No to mały sztilek nie daje rady, wtedy używam tej. Tak więc decyzja należy do Was. Ja osobiście mam te 2 piły i jestem z nich zadowolony. Chociażby dlatego, że po prostu, tak jak mówiłem, traktuję je awaryjnie.